Jeszcze jedna rzecz do udowodnienia, że plug and play. Zobaczcie, tu jest otwór, tutaj i on wchodzi w tą śrubę. Odkręcę ją, zamontuję i przykręcę. Od razu tutaj mam przewód od od oświetlenia. Sobie go włożę tak, żeby on mi tutaj nie wadził przy wiązce. No i tyle. Tu nawet jest jakieś wycięcie, tak jakby ten przewód właśnie stąd miał wychodzić. No, robimy. Wtyczki ciężko jest odpiąć, ale one, nie nagrywałem tego wcześniej, bo nie było widać. Zobaczycie. Wciska się tutaj palcem, ale no wiadomo, trzeba mieć ręce z gumy. No okej, teraz mogę trochę pogadać. Tamta część była bez dźwięku, ponieważ robiłem, co będę do siebie mówił. Zobaczcie. Pasuje plug and play. Pasuje plug and play. Otwór wyciąłem. Nożyk, bardzo cienki plastik tam jest. Włączyłem klimatyzację, sprawdzone. Klimatyzacja dmucha z tamtego przewodu, więc mamy poprowadzone dotąd. Niestety nie będzie to pasować. Plug and play oczywiście, bo podłokietnik trzeba będzie zrobić, żeby był płytszy. I tu wychodzi. Tak to będzie docelowo. Teraz sobie zmontuję, bo zaraz syn kończy trening. Zmontuję. Widzicie, co tu się stało, nie? Nie, nic specjalnego. Normalka. Jak nie zdążę zamontować, widzę, że te przełączniki da się wypiąć, ale fajnie się je wypina od drugiej strony. Wepnę sobie to, żeby żadnym błędem nie waliło. To sobie też wypnę. Od razu zobaczę sobie, czy jest rozgałęźnik na takie wtyczki i poprowadzić USB na tył. Dlaczego nie? Czemu nie? Tak jak mówiłem, dwie śrubki tu po boku, czyli 4, przepraszam. Tu 3 śrubki i tu 2 śrubki oraz podłokietnik, czy jest, czy nie ma. Wypinamy gniazdko zapalniczki 12V oraz podnosimy tutaj ten element. Fajnie, że da się go wypiąć, bo można posprzątać. Dużo wpada tam brudu. Starałem się nic nie obrysować, nic się nie obrysowało. Jedna ofiara to jest ten zaczep. O, widzicie? Ale i tak w planach jest zmiana na czarną z AliExpress. Jeszcze nie idzie, ale już jest w planach, więc jak są już plany, to już wiadomo, to już prawie jak postanowione. Ten element zamontowany. Wtyczki teraz mam wątpliwości, czy poprowadzić ją tu, czy na zewnątrz. Co do drugiej wtyczki, to ta sama sytuacja. Już samego składania nie będę Wam pokazywał. Bawcie się dobrze, róbcie rzeczy. W odwrotnej kolejności się składa. Tak jak widzicie, tutaj zdemontowałem sobie, żeby było wygodniej, żeby tego nie rysować. Też nic nie oberwało. Całe szczęście, no bo wiecie, szkoda niszczyć, jak mamy nowe. Ok. Nie mam już na to czasu za bardzo, ale tu jest, zobaczcie, moduł airbag. W razie gdyby, nie bawcie się tym. No widzicie, tu jest osłona moja, nie przeszkadzała wcale w demontażu. Śrubki. Tutaj są te mocowania na śrubki. Jest otulina, jakby ktoś chciał bardziej sobie wygłuszyć tutaj te elementy, można to zdemontować i zrobić. Ja może zrobię jeszcze kiedyś. I tu będą wątpliwości, czy to będzie pasować, bo jak złożysz, no nawet chyba, czy tutaj będzie, czy cup holdery będą pasować. Jak nie, to będziemy je robić płytsze. Widzicie, klasyczne linki, niby dobre, a niby nie. Tu jest uchwyt, jak widzicie, odpięty. On jeszcze trzyma, uważajcie, żeby go nie wyrwać, bo on jeszcze dodatkowo jest wpięty tam od zasilania. Też można sobie zdublować zasilanie stąd, albo można zdublować te kości. 3 pin i taka kostka sygnałowa, klasyczna Audi. Tu jest problem natury technicznej. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. A mianowicie ten tunel jest wyżej, powietrzny, a tutaj cup holdery, jak widzicie, mają wypustki, żeby nie dogniatać ich. Niestety te wypustki musimy ściąć i wtedy mamy sprawę załatwioną i ten tunel powietrzny się zmieści. Reszta już na chwilę obecną mnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o demontaż na przykład panelu USB, zobaczcie, to jest jego numer 575035-736A i on nie wychodzi do środka, on nie wychodzi na zewnątrz. On nie wychodzi na zewnątrz, tylko on wchodzi do środka
po bokach są takie dosyć grube zaczepy, więc później go trzeba wepchnąć tak, ale raczej wątpię, żeby ktoś go wypchnął rękoma. Trzeba demontować cały panel, cały tunel. Ok, składam sobie już w spokoju. Uważajcie, nie róbcie tego w domu, moi drodzy. Jeszcze zobaczymy, czy ten niższy cup holder nie jest jeszcze za nisko, ale no cóż, trochę kanibalizm, trochę niszczenie nowego auta, ale no cóż, widzę, tu są otwory nawet na start-stop, na odpalanie, na bezkluczykowy, ale nie, proszę Państwa, ja się w to nie będę bawił, tak samo jak nie żałuję, że nie mam pojemnościówki, ale tak wstępnie widzę, ona by tutaj nie przeszkadzała, to dla tych, co mają. Nie wiem jak z manualem, ale z automatem widzicie, większy jest ten drążek i udało się to zdemontować. Ok, montujemy. Ok, młodzieniec już wraca, więc na dzisiaj kończę. Nie wpinam sobie tych przełączników, bo nie skończyłem. Ale to sobie skończę jutro. Albo za tydzień. Nie no, bez jaj. Mimo ucięcia tych ograniczników od cup holderów. Cup holder pierwszy jest za głęboki. Będzie trzeba go zrobić płytszego. No cóż, na dzisiaj kończę. Będzie już przykręcone. To będę finalnie pokazywał. Ten jest jak cię mogę, ale ten jest niestety za głęboki. Tutaj jeszcze nie jest zamontowany, bo nie podpiąłem jeszcze gniazda zapalniczki. Z tylnego rzędu siedzeń. Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. 2 tygodnie słońca, w końcu musiał spaść deszcz. Tutaj z tego miejsca chcę Wam pokazać, zamontowałem ten tunel. Tam przyciski, jak widzicie, o, burza. Przyciski, jak widzicie, są niewłożone jeszcze. Z racji tego, że ten przewód powietrzny troszkę odstaje. Zaraz zajmiemy się najpierw demontażem gniazda zapalniczki. I jak widzicie, tam już jest ten przewód powietrzny doprowadzony do tego miejsca. A tu mam tą końcówkę. Będę ją pasował jeszcze bez podłokietnika, bo muszę zobaczyć, czy podłokietnik będzie wymagał jakiegoś podcięcia, czy tam zrobienia płytszego schowka. Liczę się z tym. Zobaczymy, jak będzie. Widzicie, tu jest gąbeczka. To jest ze Skody Kamiq, więc otwór ze Skody Kamiq, ten nawiew, powinien pasować. Ale będę jeszcze... Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Dokładnie o ten panel. Gdzie to będzie wychodzić. I jak to będziemy rozwiązywać. Sprawdzę, najpierw spróbuję, wczoraj próbowałem, że faktycznie przeszkodą jest cup holder i on po prostu tam dotyka do tego przewodu powietrznego, ale da się go, że tak powiem, docisnąć i dokręcić. Zrobię sobie wyprowadzenie po prostu na tą rurę powietrzną. Już bardzo przyjemnie wieje na drugi rząd siedzeń. To już jest kwestia, że tak powiem, kosmetyki. Ten przewód, jak widzicie, wyjdzie centralnie po środku. Zabieram się za robotę, zaraz tutaj powrócę. Dobrze, tak więc wymontowałem sobie gniazdo zapalniczki. Ono po raz kolejny, jak nie pierwsze urządzenie, wychodzi na zewnątrz. W celu tego, żeby nie było widać uszkodzeń przy ewentualnym demontażu. Gniazdo zapalniczki ma po bokach takie zaczepy. One nie są wciskane, natomiast trzeba ją energicznie właśnie przesuwać na boki i ona wychodzi w tą stronę. Zostawię sobie wtyczkę, zostawię sobie tą wtyczkę tu na zewnątrz. Teraz zajmę się dociskaniem tego tunelu i montażem tych obejm. Te obejmy są tutaj, tu były, bo one utrzymują te śruby tutaj trzymające podłokietnik. Będziemy sprawdzać. Na chwilę obecną dałoby się zamontować ten przewód powietrzny, ale on nie będzie mi przeszkadzać po prostu tutaj umiejscowienie tego. O co mi chodzi, że może być problem z zamontowaniem, ponieważ zobaczcie, taka jest różnica wysokości w podłokietniku. Jeżeli będzie trzeba go ściąć tutaj od dołu troszeczkę,
nie ma problemu. Podniesie mu się po prostu dno. Jestem na to gotowy. Większy problem natomiast jest tutaj, z tej strony. Ten panel tu nie zostawia nam zbyt wiele możliwości aranżacji. Zobaczymy, co będziemy robić. Dowolność w moim wypadku będzie. Już oglądałem podłokietniki, już oglądałem nawiewy. Podoba mi się na przykład ten z Audi 8V. No, fajny jest. Z Kamika też niczego sobie. Z Kamika będzie na pewno najbardziej dopasowany na szerokość, bo trzeba to zwrócić uwagę. Można by było z A6 nawet założyć nawiewy, tylko że tam tunel środkowy jest szerszy pewnie o 5 cm. Ok, spróbuję go teraz skręcić do dołu i będę sprawdzał. Ok, zobaczcie. Niestety muszę sobie przyświetlać telefonem, bo mi się lampa rozładowała. Ok, zobaczcie. Złapałem sobie te śruby i schodzę powoli w dół i przykręcam coraz mocniej. Jak już będzie dokręcone do dołu, to już jesteśmy w połowie drogi, bo tak naprawdę będę mógł, nawet jeżeli zostawię ten przewód powietrzny na razie i będę sobie rozmyślał nad podłokietnikiem, czy tam nad nawiewami, mogę już zamontować podłokietnik, mogę to wszystko złożyć plug and play. Przewód jest z dostępem, zaraz dokręcę do końca śrubki i będę sprawdzał, będę mógł również złożyć tam tunel środkowy, czyli te przyciski włożyć i będę sprawdzał, gdzie i w którym miejscu wychodzi przewód powietrzny. No to akurat nie jest trudne. Zobaczcie, wychodzi tutaj. Na pewno będzie przeszkadzał. To jest bardziej niż pewne. Ale już jest droga już jest ustalona. Ok, no to mam pewne przypuszczenia i obliczenia swoje. Zobaczcie, podłokietnik włożyłem. Nie jest wcale przykręcony, ale chcę tylko zobrazować pewną rzecz. Do tego miejsca trzeba będzie prawdopodobnie przyciąć wnękę schowka, czyli trzeba będzie zrezygnować prawdopodobnie z jego pojemności. On nie jest specjalnie pojemny, tam na dole jest wąski. Ucięcie tego, zrobienie, że tak powiem, dna i u mnie w moim wypadku na przykład podłokietnik jest wypełniony filcem, welurem takim. No jak ktoś nie ma, to można na przykład właśnie zrobić i wtedy to fajnie nam siądzie. Zaraz Wam zdejmę ten podłokietnik i sprawdzimy, jak on odstaje. Jak on tutaj odstaje. Może będzie się dało częściowo coś zrobić. Może tą rurę na przykład skrócić, powiedzmy, o taki kawałek. Zobaczymy, pomyślimy o tym. Następnie teraz pokażę Wam. Aha, i przewód powietrzny jest na tyle niefortunnie, że gniazdo zapalniczki niestety w tamtym miejscu nie może być. Ewentualnie nie może być przewód powietrzny. Ale to też pomyślimy. Poczekajcie, zdejmuję bez cięcia, podnosi się podłokietnik i wysuwa do tyłu. Następnie założę ten przewód powietrzny. On tam wchodzi sobie jeden w drugi i nic więcej nie wymaga. Zobaczcie teraz, że ten przewód wystaje. Delikatnie mówiąc, wystaje. Jeżeli bym założył tutaj to ten przewód powietrzny wychodzi trochę w niefortunnym miejscu. Najlepiej jakby wychodził tu. Natomiast tą część obudowy podłokietnika bym sobie zostawił jednak, a nawiewy zrobił tutaj, w tym miejscu i wtedy ma to sens, więc prawdopodobnie pozostaje kwestia ścięcia tego tunelu powietrznego w tym miejscu i przemodelowania go tak, żeby wychodziły nawiewy w tym miejscu. Ewentualnie poszukiwanie podłokietnika, który będzie minimalnie dłuższy, albo może, no nie wiem, trudno powiedzieć, trudno mi w tej chwili wyrokować, ale na pewno w tej postaci, jeżeli tu mamy ten przewód powietrzny, nie wchodzi nam gniazdo zapalniczki.
Ewentualnie, tylko że ono jeszcze dodatkowo z kostką, można by je pod jakimś innym kątem ułożyć, na przykład takim. I wtedy ma to sens i to się sprawdzi. Ewentualnie zrezygnować z tego tutaj, w tym miejscu, a zamontować na przykład to gniazdo zapalniczki tu z tyłu dla pasażerów. Są to rzeczy, na które muszę zwrócić uwagę To są rzeczy najważniejsze. i podjąć decyzję. To już jest duży postęp. Ok, zmontuję sobie tamte klawisze i będę rozważał, co dalej z tym fantem zrobić. Prawdopodobnie przejdę na warsztat i będę zaczynał podcinać podłokietnik i go tu dopasowywać z tym i nie przykręcając go jeszcze. Następnie będę ucinał ten przewód powietrzny i dopasowywał go do tylniego panelu podłokietnika.